Cześć, mam na imię Marta, a wy witajcie w moim pierwszym vlogu. Kilka faktów o mnie i o moim vlogu, ale najpierw kawka. Będzie to vlog lifestyle'owy, moja rutyna, codzienność, życie w Anglii, trochę wycieczek, jakieś gotowanie, styl i co dalej. Zobaczymy. Mieszkam w Anglii, w mieście, z którego w 1912 Titanic wypłynął w swoją tragiczną podróż, a mianowicie w Southampton. Jest to mój trzeci raz w Anglii, 2 nieudane próby oraz ta. Czy udana? Zobaczymy. W marcu zostałam mamą małego Bobasa. Dzisiejszy dzień rozpoczynam od mojej ulubionej maczy, a później jedzonko. Ja dzisiaj mam bardzo proste śniadanko, a mianowicie usmażyłam sobie 2 jajeczka i do tego pół awokado. Po śniadaniu pojechaliśmy na zakupy do Tesco, aby uzupełnić zapasy. Albo od razu do domu, postanowiliśmy sobie zrobić krótki spacerek. Oto nasze dzisiejsze zakupy, oczywiście oprócz sadzonek. Jak byliśmy na spacerze, zobaczyliśmy, że ktoś na swoim prywatnym podwórku sprzedaje sadzonki i kupiliśmy sobie 3 różne odmiany pomidorów, także będziemy sadzić, a jutro pojadę, kupię jakąś ziemię, doniczki i wsadzimy. Tutaj mamy nasze zakupy z Tesco. Kupiliśmy chleb, pietruszkę, chrupki o smaku krewetkowego koktajlu. Mamy też gruszki, płatki, granole z miodem, zupka chińska dla Dominika. Mamy też makaron spaghetti. Tutaj w siateczce limonki i cytryny. Tutaj mamy mój ulubiony jogurt o smaku czekoladowym. Tutaj mam piwo imbirowe. Tu mamy nasiona koriandera. Tutaj mamy bekon, wafle ryżowe z polewą mlecznej czekolady, pomidory w puszce, banany, awokado i mamy formułę dla Eryka na reflux.
Cześć, ja właśnie wyruszam na siłownię. Od ponad roku nie byłam na siłowni. Na szczęście mam już zielone światło od mojego lekarza, że mogę zaczynać swój trening siłowy znowu. Podczas ciąży nie chodziłam na siłownię z tego względu, że były tam małe komplikacje, dlatego zasugerowano mi, że lepiej, jeśli odpuszczę sobie ten sport. Także naprawdę jestem mega podekscytowana, że w końcu znowu wracam i znowu mogę ćwiczyć na siłowni, ćwiczyć z wolnymi ciężarami i naprawdę super, bardzo się cieszę i będę to chyba powtarzać w tym filmiku parę razy. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać na siłowni, zobaczymy. Idę teraz zapisałam się na nową siłownię. Wcześniej chodziłam do The Gym, teraz zapisałam się do JD, także zobaczymy, będę mieć jakieś porównanie. Nie ma kontraktu, więc w razie czego, jeśli nie będzie mi się podobać, zawsze mogę wrócić do The Gym. Zachęciły mnie ćwiczenia grupowe, w sumie nigdy nie chodziłam na ćwiczenia grupowe, ale miałabym ochotę pójść na pilates albo jogę, spróbować sobie, także na tej właśnie siłowni w JD mają takie zajęcia, a w The Gym niestety nie, także to mnie zachęciło i zachęciła mnie też sauna. W The Gym nie ma sauny, a w JD podobno jest, także zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I widzimy się już za chwilkę na siłowni. Dzień dobry. Dzisiaj, jak widać, pogoda nie rozpieszcza. Pada, także postaram się wykorzystać ten czas na obowiązki domowe, pranie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie, czyli wszystko co najlepsze. W sumie i tak nie wyjdę na żaden spacer. Erek właśnie poszedł na swoją pierwszą drzemkę, więc ja mam czas, żeby się chociaż troszkę ogarnąć. Sobie jakiś taki szybki makijaż. Oczywiście, żeby nie było, mam go na kamerze, obserwuję, czy wszystko jest ok. On też tutaj jest w pokoju, tak naprawdę obok łazienki, więc oczywiście będę go słyszeć. W ogóle pewnie zauważyliście w moim poprzednim nagraniu, że nie mam zrobionych wszystkich paznokci. Nie wiem, czy wy też tak macie, zwłaszcza dziewczyny, które mają dzieci, że po prostu jak zaczynacie coś robić, to musicie odłożyć i potem znowu zaczynać i znowu odłożyć. Ja właśnie tak mam. Zdążyłam zrobić sobie paznokcie u tej, ale zaraz będę miała, w sumie już mam odrosty, także jeszcze nie skończyłam tej, a już muszę naprawić sobie tą. Także fajnie, ale oczywiście dziecko jest najważniejsze. Kiedy mam czas, to po prostu siadam i robię to paznokcie na raty. Także mam nadzieję, że może w tym weekendu uda mi się skończyć rękę, której nie skończyłam, a na tygodniu postaram się może ogarnąć tą, która wymaga już naprawy, że tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie jeśli chodzi o ten vlog, jak wiecie, jest on pierwszy mój vlog. Zbierałam się mega długo, żeby go nagrać. Stresowałam się trochę, dalej się w sumie stresuję. Nie jestem fanem rozmawiania, ogólnie jakoś nie jestem fanem rozmawiania do kamery, ale jak widać trochę się przemogłam. Także mamy to. Pierwszy mój vlog. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się spodoba. Zobaczymy. Ja sobie nałożyłam
Teraz podkład z Clinique, bardzo go lubię. Nawet w sumie nie wiem, jaki to jest odcień. Też chyba tu nie jest napisane. O nie, jest WN16. Taki mam odcień. Jest fajny, jest bardzo lekki, a dodatkowo fajnie kryje. Później nakładam sobie puder, żeby troszkę, żeby po prostu się nie świeciła jakoś tak strasznie. Puder mam, nie pożywam opakowania, bo po prostu przysypałam sobie puder, którego używam do starego opakowania. Nie używam standardowego pudru, tylko używam mąkę z maranty trzcinowej. Jest oczywiście ona naturalna, u mnie się sprawdza, jest świetna. Taki biały po prostu proszek. Kupiłam sobie ogromne opakowanie tej mąki, także pewnie nie uda mi się jej użyć przed końcem daty ważności. Ale zobaczymy. Teraz nałożę sobie bronzer. Bronzer używam z Wybora Milano. No taki jest to moje drogie w sumie opakowanie. Bardzo, bardzo go lubię. Trzyma się fajnie, więc go używam. Trochę na mój niekształtny nos. W sumie nie mam jakichś większych planów na dzisiaj. Zobaczymy, w jakim humorze obudzi się pan Eryk, ale chciałabym pojechać na małe zakupy. Muszę kupić zasłonę do sypialni, z tego względu, że wcześniej miałam firankę, która po prostu przepuszczała światło i było cały czas jasno, jak Eryk miał drzemki. A wyczytała mi też koleżanki, mi powiedziały, że lepiej, żeby po prostu było jak najbardziej ciemno. Na chwilę obecną powiesiłam jakieś brzydkie zielone zasłony, które znalazłam u mnie w szafie. Nie mam zielonego pojęcia, kto je kupił i jak one się tam znalazły, ale powiesiłam je na razie. Także teraz ma ciemno, ale muszę kupić inne zasłony, które będą pasowały do pokoju. Także mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj zrobić. Jeśli nie, to jutro, bo jutro jadę do lekarza na 10, a Dominik będzie się zajmował Erykiem, więc może po drodze uda mi się szybko wstąpić i coś kupić. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto dostał? Kto dostał? Witamy. Hej. Hej. Zakładamy skarpetki. Zakładamy skarpetki. Idziemy coś jeść. Idziemy coś jeść zaraz. Tak? Idziemy. Hej. 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 Ty śmieszku mój. A to są moje wspaniałe zielone zasłony. Idę z tego koloru w sumie, może tą. O, fantastycznie wyglądają te zasłony tutaj w pokoju. Także już wiecie, dlaczego muszę kupić nowe. Dzisiaj na obiad gotowałam pho. Jest to tradycyjna wietnamska zupa. Pierwszy raz zjadłam ją w Wietnamie rok temu i od razu się zakochałam. No w ogóle przed chwilą wróciliśmy z przychodni. Byliśmy z Erykiem na 7 rano w przychodni. Musieliśmy iść z Erykiem sprawdzić jego wagę i taki ogólny stan zdrowia, ale mniejsza z tym.
Byliśmy umówieni jako pierwsi, byliśmy pierwszymi pacjentami, mieliśmy na 7 rano. Pominąwszy to, że nikogo nie było na recepcji, więc musieliśmy czekać. Czekaliśmy pół godziny z małym dzieckiem, które nie ma nawet 3 miesięcy, żeby zostać przyjętym. Byliśmy umówieni na godzinę 7, a byliśmy pierwszymi pacjentami, w sensie Eryk był pierwszym pacjentem, więc nikogo przed nami nie było. Pozostało nam tylko czekać. Dominik musiał jeździć wózkiem po korytarzu z tego względu, że Eryk ma tak, że jeżeli jest w jednym miejscu, to zaczyna krzyczeć, płakać i tak dalej. Także musiał być cały czas wożony. No ja w końcu po 15 minutach stwierdziłam, że podejdę pod pokój, w którym mieliśmy mieć wizytę i zobaczę, czy ktoś w ogóle, przepraszam, czy ktoś w ogóle tam jest. No i okazało się, że tak, są tam chyba 2 osoby, bo słyszałam 2 głosy, te osoby się śmiały, rozmawiały, no to sobie myślę, super, fajnie. Czekamy dalej i po 28 minutach z pokoju wyszły 2 osoby, w tym nasz lekarz, zobaczył, że jesteśmy. W sumie zobaczyła, że jesteśmy, była to lekarka, a druga osoba poszła na recepcję. Lekarka przyjęła nas o godzinie 7:32. Tak, cały czas patrzyłam na zegarek, więc wiedziałam dokładnie, która była godzina. Nie usłyszeliśmy żadnego przepraszam, a tak jakbyśmy przyszli na 7, zostali przyjęci na 7 i wszystko jest super. Także jakaś porażka. Ja rozumiem, jak jest jakieś emergency, coś ważnego i tak dalej, że trzeba poczekać, ale nie wydaje mi się, że to był jakiś nagły przypadek. Muszę się naprawdę zastanowić poważnie nad zmianą przychodni, ponieważ nie był to pierwszy raz, jeszcze jak ja czekam, chociaż nie rozumiem, jak można pozwolić komukolwiek tak długo czekać. Mamy XXI wiek, wiadomo, że czas jest naprawdę cenny dla każdego, także szanujmy się nawzajem. Kiedyś w ogóle z innym lekarzem, ale w tej samej przychodni, byłam umówiona na wizytę i mówię lekarzowi, miałam wtedy sporo problemów zdrowotnych, więc mówię lekarzowi o jednym problemie, lekarz mi poradził co i jak, przepisał mi receptę, więc mówię o kolejnym problemie. Lekarz znowu mi poradził co i jak, mówię o trzecim. No, lekarz wstał i powiedział, że on nie ma czasu słuchać dalej o moich problemach. Ja po prostu nie wiedziałam, czy ja mam płakać, czy mam się śmiać, czy co. Mówię, no to co w takim razie mam zrobić, skoro no niestety mam tyle i tyle problemów. Powiedział mi, że powinnam zarezerwować na każdy problem inną wizytę. Czyli jeden problem, jedna wizyta, drugi problem, druga wizyta. No to jakiś w ogóle żart. Także tak jak widzicie, parę problemów w jednej przychodni. Nie, muszę naprawdę poważnie się zastanowić. Tym bardziej, że teraz będę chodzić do tej przychodni z Erykiem, tak? Więc nie mogę sobie pozwolić, żebyśmy tak byli traktowani. Że tak jak mówiłam, muszę się poważnie zastanowić nad zmianą przychodni. Najgorzej jest to, że mogę trafić na taką samą albo i gorszą, także nie wiem, poczytam jakieś reviewsy na Facebooku albo coś, no nie wiem, może porozmawiam ze znajomymi, którzy mieszkają w tym samym mieście, może oni chodzą do jakiejś fajnej przychodni, jakiegoś lekarza, który trochę lepiej traktuje ich niż nas. Bardziej, że teraz dochodzić z małym dzieckiem, dochodzić z Erykiem, więc chciałabym być trochę lepiej traktowana. Tym bardziej, że no wiadomo, no nie wytłumaczę dziecku, że trzeba czekać, bądź spokojny, nie płacz, no nie ma takiej opcji. Także masakra. No zobaczymy, mam znać, jaki jest kolejny mój krok. A tak w ogóle to robię w trakcie rozmowy mleko modyfikowane dla Eryka, bo się skończyła, musi mieć na kolejne karmienie, które będzie w sumie za godzinkę. Co autor miał na myśli wieszając te buty, to nie mam zielonego pojęcia. Jesteśmy właśnie w drodze na pocztę. Muszę wysłać kilka dokumentów, ponieważ staram się o paszport dla Eryka. Za jakiś miesiąc, w zależności jak szybko paszport dotrze do nas do domu, zamierzam lecieć z Erykiem do Szwajcarii. Później planujemy końcem sierpnia jechać do Polski na taki dłuższy pobyt, także potrzebujemy
paszport. Na chwilę obecną Eryk ma obywatelstwo brytyjskie, także staram się o paszport brytyjski. Żeby wyrobić paszport brytyjski dla nowonarodzonego dziecka, trzeba wypełnić aplikację online na stronie rządowej odnośnie informacji o rodzicach, dziecku. Następnie trzeba dodać zdjęcie dziecka, nie ma tam jakichś większych wymogów. Może być to zdjęcie zrobione z telefonu, później dostaje się potwierdzenie, że zdjęcie nadaje się do paszportu. Następnie oczywiście trzeba za paszport zapłacić, robi się to również online. Później trzeba podać osobę, tak zwaną osobę autoryzowaną, która tak naprawdę w moim przypadku potwierdzi, że Eryk to Eryk. Nie może być to osoba z rodziny, może być to na przykład menadżer albo jakiś znajomy. Ważne, żeby ta osoba miała obywatelstwo brytyjskie i oczywiście paszport brytyjski. Kolejnym krokiem oczywiście jest pójście na pocztę i wysłanie niezbędnych dokumentów, czyli w naszym przypadku akt urodzenia Eryka oraz potwierdzenie stałego statusu w Wielkiej Brytanii. Na stronie było napisane, że na paszport czeka się około 3 tygodni, także zobaczymy, jak to będzie u nas, dam Wam znać. Więcej informacji o mnie dowiecie się w kolejnych moich vlogach. Byłoby fajnie, gdybyście napisali o sobie coś w komentarzach, bo fajnie znać się z dwóch stron, wy wiecie coś o mnie, ja coś wiem o Was. A teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka.